Nowa kotłownia, nowy piec 11 kW, instalacja na samych grzejnikach, 10 sztuk wszystkich i poważny problem, a mianowicie ogromne spalanie peletu na godzinę. Według producenta spalanie tego konkretnego kotła przy mocy nominalnej powinno wynosić około 2,4 kg na godzinę, a mi spala, uwaga, 7,5-8 kg na godzinę. Tak, worek 15 kg lub 15 kg peletu na 2 godziny. Piec pracuje na standardowych ustawieniach wprowadzonych przez serwisanta. Ja, mimo iż obniżyłem temperaturę zadaną na kotle, również i na mieszaczu, dalej mam kosmiczne spalanie z peletu. Nie wiem, czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem, ale za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny. Gdzie może tkwić problem? W za dużym ciągu kominowym, bo mam komin ceramikę FI200, więc kupiłem regulator ciągu kominowego osadzony szczelnie na silikon. Dolna wyczystka zaślepiona grubą płytą z wełny. Co się zmieniło? Tak jakby temperatura spalin spadła, ale co z tego, jak spalanie peletu dalej jest na tak samym bardzo wysokim poziomie. Może to wina peletu. Co prawda to mój pierwszy pelet, ale ma pozytywne komentarze. Może ktoś coś podpowie w tej kwestii, czy ktoś używał takiego peletu, jakie ma spalanie. Kocioł ma dokupioną sondę lambdę, więc na bieżąco można monitorować ilości dostarczonego powietrza. Jak się dobrze przypatrzymy, to widać, że kocioł ma rozjechane wartości dostarczanego powietrza. Jakby ktoś nie wiedział, to na wyświetlaczu mamy dwie wartości po prawej stronie, tutaj aktualnie u mnie. Górna to wartość powietrza, którą piec powinien mieć przy danej mocy, zaś dolna wartość to wartość powietrza, którą ma obecnie kocioł lub piec. Sonda na bieżąco nam to pokazuje na wyświetlaczu. Przy mocy 100% mocy kotła wartość powinna wynosić 8,5. Przy 50% mocy wartość powietrza powinna wynosić 10,5, a przy 30% mocy ta wartość powinna wynosić 12,5. Ale powtórzę, dzięki temu, że sonda jest wbudowana, widać, że te wartości są rozjechane i tu będę musiał zmienić ustawienia nadmuchu w kotle. Serwisant, z którym rozmawiałem, twierdził, że im większa siła nadmuchu, tym więcej powietrza, więc na logikę muszę zmniejszyć ilość nadmuchu, czyli ilość dostarczonego powietrza. Podobno nie można z tym przedobrzyć, ale zobaczymy. Zdaję sobie sprawę, że kotły na paliwo stałe lubią wyższe temperatury, ale ja nawet przy temperaturze zadanej na kotle najniższej możliwej, czyli 65 stopni, mam dalej kolosalne spalanie. Bardzo chętnie wysłuchałbym podpowiedzi użytkowników, którzy też posiadają lazary. Dziwi mnie jedno, że jeżeli zgłaszałem do serwisanta, że mam prawie 4-krotnie za wysokie spalanie na każdej mocy kotła, to serwisant nie zmienił ustawień na kotle, tylko wprowadził standardowe ustawienia i tak zostawił. Jak był u mnie serwisant, bo miałem problem z zimnym powrotem i z innymi grzejnikami, to zanim włączył kocioł, poprosiłem, aby otworzył zasobnik i sprawdził wzrokowo, ile jest peletu. Po 2 godzinach pracy kotła na 100% swojej mocy poprosiłem serwisanta, żeby ponownie sprawdził, ile jest peletu w zasobniku i zgadnijcie, jaka była jego reakcja i co powiedział. Uwaga, cytuję. Oho. Tak powiedział. Wtedy chyba zrozumiał, że mówiłem prawdę i że nie wyolbrzymiałem. Jednak zgłoszona usterka
z zimnym powrotem i z zimnymi grzejnikami została naprawiona. Jednak ustawień nie zmienił, twierdząc, że są poprawne. Jeśli w żaden sposób nie uda się obniżyć spalania do normalnych wartości, gwarantuję Wam, mam tu na myśli osoby, które oglądają ten film, wywalam ten kocioł, mimo że nawet się jeszcze nie wygrzał dobrze, po prostu nie będzie mnie stać na takie spalanie, powiedzmy 7-8 kg peletu na godzinę, bo taki zasobnik w tym kotle mieści 6 albo 7 worków, już nie pamiętam, zostanie wypalony przez noc lub przez jeden dzień, powiedzmy, a producent podaje, że taki zasobnik ma wystarczyć na około tydzień czasu. Poza tym, jeśli przyjmiemy, że worek kosztuje 30 zł za pelet, za 15-kilogramowy worek, to jeden dzień palenia będzie mi kosztował 180 zł, czyli za miesiąc wyjdzie mnie 5400 zł. Tak, 5400 zł. Powtarzam, na miesiąc, a nie na cały sezon grzewczy. Śmiech przez łzy, można powiedzieć. A teraz zostawiam Was z tym filmem, w którym stoję przed kotłem, śledząc informacje wyświetlane przez kocioł. Jeszcze raz powtórzę, jeśli ma ktoś jakieś sugestie, podpowiedzi, proszę śmiało pisać, bo ja już tracę nadzieję, bo nawet jeśli zduszę napływ powietrza na regulatorze, wątpię, aby spalanie wróciło do normy. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba naprawdę coś tu nie gra. Pozdrawiam.